do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Pani. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Norwid jest jednym z takich twórców naszej tradycji XIX-wiecznej, którzy są właściwie żywi po dziś dzień. Próbował znaleźć to coś, co decyduje o tym, że Polska jest właśnie Polską, a Polacy są Polakami. Polska Norwida byłaby pięknym, mądrym i dobrym krajem, gdyby ją zrealizowano zgodnie z jego pomysłami. Ostatnio rozmawiałem z jednym wybitnym krytykiem literackim, który mówił, no, to jest orzeł, to jest geniusz. Polska Norwida. Dwudziestego 24 września 1821 roku w rodzinnym dworku w Laskowo-Głuchach urodził się Cyprian Kamil Norwid. Był on czwartym dzieckiem Jana i Ludwiki ze Zdzieborskich Norwidów. Te korzenie, linia macierzyńska prowadzi na Lubelszczyznę. Matka poety zmarła bardzo wcześnie, zostawiła też 4 sierot i Norwid był na łasce krewnych po stronie matki. Między innymi w Dębinkach, gdzie jego babcia po śmierci pierwszego męża wyszła za mąż powtórnie za właściciela Dębinek, Ksawerego Dybowskiego. Dalekie pokrewieństwo, o którym Norwid pamięta, o którym się szczycił wręcz, wiąże go z rodziną Sobieskich, Żółkiewskich. Na terenie Mazowsza przeżył właściwie całą swoją młodość. Przede wszystkim mieszkał w Warszawie u swojej prababki Hilarii Sobieskiej. To stało się w momencie, kiedy jego matka zmarła, a ojciec udał się w inną część Polski do pracy. W związku z tym był taką półsierotą, można by powiedzieć. A potem przeżywał te swoje wczesne lata dzieciństwa, czasami na dworach szlacheckich, zaprzyjaźnionych, rodzinnych, a czasami po prostu na stacjach. Jesteśmy pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego, w przestrzeni przesyconej autentyzmem, gdy chodzi o życie w Warszawie młodego Cypriana Norwida. To i kilkunastoletni artysta, bo czuł się przede wszystkim malarzem. I tu uczęszczał w dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych, a wtedy Szkole Sztuk Pięknych, na lekcje rysunku i teorii malarstwa do Aleksandra Kokulara. Wyraźnie miał uzdolnienia artystyczne, już na ławie szkolnej się objawiły. Był wspaniałym karykaturzystą, no, więc karykaturował kolegów, nauczycieli. Nie zawsze nauczyciele lubią być karykaturowani. Na dzisiejszym kampusie znajdował się salon Katarzyny Lewockiej, który od 1833 roku pod płaszczykiem życia literackiego przemycał różnorakie akty patriotyczne. I to w tym salonie Cyprian Norwid zetknął się choćby z Augustem Cieszkowskim, przyjacielem Zygmunta Krasińskiego. A sam Zygmunt Krasiński mieszkał w Pałacu Czackich, tu gdzie dzisiaj znajduje się rektorat Akademii Sztuk Pięknych. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że Cyprian Norwid będzie w przyszłości wielkim poetą, stąd nie mógł w trakcie spaceru podejść do niego i go uściskać. Ucząc się u Aleksandra Kokulara portretu, Cyprian Norwid również uczył się ujmować literacko wielkie postaci historyczne, takie jak Bem, Gajewski, ale przede wszystkim uczynił Fryderyka Chopina
wielkim bohaterem polskiej sztuki, przeobrażając go w perłę liryczną. Miasto stołeczne Warszawa Cyprian Norwid uczcił, pisząc w 1863 roku wiersz Fortepian Chopina. Wiersz ten miał uczcić zamach na Teodora Berga, namiestnika carskiego, który przejeżdżał tutaj wraz z powozem i żołnierzami, i w tym miejscu spadły bomby. Ten wielki wysiłek patriotyczny skończył się niepowodzeniem. Teodor Berg przeżył i wraz ze swoją obstawą udał się w kierunku swojej siedziby w stronę Pałacu Namiestnikowskiego. Zamach na generała Berga miał miejsce we wrześniu 1863 roku i to jest ostatnie wielkie wydarzenie powstania styczniowego, wydarzenie, które stało się legendą ze względu na późniejsze okrucieństwo kozaków, którzy mścili się na mieszkańcach Warszawy. W wierszu Fortepian Chopina, jednym z najpiękniejszych w polskiej literaturze, i w wierszu, który znajduje się w centrum dzieła autora Vademécum, mamy część 9, najbardziej dramatyczną, część ultraromantyczną. Patrz, z zaułków w zaułki kaukaskie się konie rwą, jak przed burzą jaskółki, wyśmigając przed półki po 100, po 100. Gmach zajął się ogniem, przygasł znów, zapłonął znów. I oto pod ścianę widzę czoła ożałobionych wdów kolbami pchane. I znów widzę, acz dymem oślepian, jak przez ganku kolumny sprzęt podobny do trumny wydźwigają. Runął twój fortepian, ten, co Polskę głosił, od zenitu wszechdoskonałości dziejów, wziętą hymnem zachwytu, Polskę przemienionych kołodziejów. Ten sam runął na bruki z granitu. I oto jak zacna myśl człowieka potyrany jest gniewami ludzi, lub jak od wieka wieków wszystko, co zbudzi. I oto jak ciało Orfeja 1000 pasji rozdziera go w części, a każda wyje nie ja, zębami chrzęści. Lecz ja uderzmy w sądne pienie, nawołując: ciesz się, późny wnuku, jękły głuche kamienie. Ideał sięgnął bruku. Najwybitniejszym jego poematem jest na pewno Fortepian Chopina, gdzie naprawdę on pokazuje, jak poprzez ludzką pracę artysta jest jak kapłan, który dokonuje przemienienia tego doświadczenia zbiorowego w hostię, czyli w ciało boskie na ziemi. Nocą byliśmy budzeni przez kolegów po to, aby w ostatnią drogę odprowadzać młodzież wiezioną w kibitkach z Cytadeli, tu ulicą Bednarską, na której się obecnie znajdujemy, by przez nieistniejący dzisiaj most wieźć ich na Pragę i dalej w kierunku Sybiru. Jeszcze w 1860 roku Cyprian Norwid w rozprawie o Juliuszu Słowackim wspominał, jak z braćmi Ksawerym i Ludwikiem, ukryci w owym parku, wykonywali symboliczne ruchy rękoma. I Cyprian Norwid wspomina tam Anhellego, najpiękniejszy poemat polski z 1838 roku, traktujący właśnie o Sybirze i o środowisku zesłanych, cierpiących i żyjących nadzieją powrotu do ojczyzny. Zbrodniczy spisek w gimnazjalnej klasie zagraża państwu, w jego spokój godzi. Inspiratorów wkrótce wykryć da się.
wciąż niepoprawni Polaczkowie młodzi. Ten Lewi tu był hersztem, jak się zdaje, przez niego w duszę sączy się trucizna. Śledztwo prowadźcie zgodnie ze zwyczajem, wmig się przyzna, prędko się przyzna. Karol Lewitu jest największym symbolem męczeństwa okresu romantyzmu. Został aresztowany, gdy miał tylko 20 lat. Wydany został przez swojego nauczyciela gimnazjum w Łukowie. Zajmował się rozprowadzaniem wierszy patriotycznych okresu romantyzmu. Również roznosił ulotki o wybrzmieniu patriotycznym. To tutaj w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej usmażył się, mówiąc potocznie, Karol Lewitu, bohater wiersza Burza Norwida opublikowanego w Wilnie dla niepoznaki, by poeta nie miał kłopotów z cenzurą. Cierpiał, nie chcąc wydać swoich przyjaciół i ostatecznie nie wydał ich. Z tej racji stał się wielką legendą swojego pokolenia. Norwid przeżył to ogromnie. Opowiedziało, to rozniosły się wieści po całym mieście, po Warszawie i potem on to powtarzał. Wstrząsnęło to Krasińskim. On to potem Delfinie opowiadał w tych listach. Wstrząsające to było. Jest do dzisiaj, jak się tak pomyśli. Cyprian Norwid był niewiele młodszy od Karola Lewitu i dobrze go znał. Zgodnie ze swoją skłonnością artystyczną uczynił z Karola Lewitu męczennika sięgającego aż nieba. W sytuacji, gdy rozległy oceany pieni się, a do Karola wyciąga rękę sam Bóg. A choćby nawet ciemne gardło morza rozwarło otchłań wiecznie chciwą żeru, jeszcze w obłokach błyśnie ręka Boża, abyś się chwycił i wydostał z wiru. Warszawa tego czasu już odkryła Norwida. Poeta debiutował mając 19 lat i okrzyknięty został i uznany powszechnie za talent najwybitniejszy, jeden z najwybitniejszych, wschodzącą gwiazdę młodej piśmienności warszawskiej, jak mówiono. Kiedy stał się człowiekiem mniej więcej 20-letnim, a zatem w pełni samodzielnym, dysponującym jakimiś środkami finansowymi, powziął taką bardzo interesującą, krajoznawczą wycieczkę 3- lub 4-miesięczną po Polsce. Podróżował ze swoim przyjacielem Władysławem Wężykiem. Młodzieńcy interesowali się bardzo dziejami i jak Norwid później wspominał tą podróż, to pisał o tym, że wozili ze sobą całą bibliotekę, kufer z książkami, z kronikami, pamiętnikami, jak rozumiem, wiążącymi się z tymi miejscami, po których podróżowali. Wyruszył z Warszawy, udał się w kierunku Lublina. Pierwszym takim dłuższym postojem były Piotrowice, niedaleko Lublina. To był dwór państwa Koźmianów, między innymi słynnego polskiego poety Kajetana Koźmiana. A następnie jak gdyby podróżował cały czas traktem wielkich polskich pisarzy, wielkich ludzi, a zatem widział Czarnola, Smoleń, czyli te miejscowości, które kojarzą nam się z Janem Kochanowskim. Potem był w Sandomierzu, a następnie przez Góry Świętokrzyskie, był na pewno na Świętym Krzyżu, udał się w kierunku Częstochowy. I to była pierwsza jego wielka wyprawa. Ta wycieczka Norwida z 841 roku, a właściwie wyprawa, pielgrzymka, nie wiem jak ją w końcu nazwać, która zapisała się na całe życie poecie, trwała zresztą długo, prawie 3 miesiące. Z tym należy ją wiązać. Odwiedzanie ważnych dla Polski miejsc, poznawanie tego, co jest jakby tym skarbem koronnym Rzeczpospolitej.
Krakowskie Przedmieście jest trasą ostatniej podróży mazowieckiej i polskiej Cypriana Norwida, bowiem ulica Nowosenatorska usytuowana jest między dzisiejszym Hotelem Europejskim a dawnym Gerlacha, a Operą Narodową i Teatrem Wielkim. Tam znajdował się przystanek pocztowy, skąd odjeżdżał dyliżans do Krakowa. Od tej pory Cyprian Norwid będzie jedynie wzdychać artystycznie na kartach swych najpiękniejszych wierszy. Wędrówka z Warszawy w stronę Minogi, Krakowa przed wyjazdem na zachód była właściwie pożegnaniem ojczyzny. Tu można by spokojnie Ogińskiego zagrać. Cyprian Kamil Norwid dociera do Krakowa po 22 godzinach podróży. Jest 17 maja 1842 roku. Fakt przybycia Norwida odnotowuje Gazeta Krakowska. Przybył pan Norwid, poeta z Polski. Tak wówczas określano Królestwo Kongresowe. Norwid pozostał w Krakowie przez 3 tygodnie. Niezwykle intensywny, głęboki czas. Wielkie wrażenie na Norwidzie zrobiła architektura miasta, jego duch, ludzie. Ale ten okres utkwił w naszej pamięci, w naszej wyobraźni i w naszej historii również z innego powodu. To były ostatnie 3 tygodnie, jakie Norwid spędził w Polsce. Po wyjeździe z Krakowa nigdy więcej tu nie powrócił. Jakaż to była zagranica? Ta zagranica to była Rzeczpospolita Krakowska, czyli Małopolska dzisiejsza. Kraków, który był stolicą tego specyficznego organizmu półpaństwowego, powiedzielibyśmy, znajdującego się pod patronatem 3 zaborców, którzy cały czas kontrolowali to, w jaki sposób toczyło się życie kulturalne i polityczne tejże Rzeczpospolitej. I tam właśnie znowu Norwid dotknął, można by powiedzieć, tego, co stanowi źródło polskości, a zatem legend narodowych, a zatem największych, najważniejszych zabytków krakowskich właśnie. Tam się, można by powiedzieć, dokształcał ciągle z tego, czym była Polska. Jesteśmy przy klasztorze sióstr Norbertanek, skąd każdego roku wyruszał pochód lajkonika w stronę rynku głównego. W 1842 roku, w czasie swojego pobytu w Krakowie, Norwid miał okazję w tym pochodzie uczestniczyć. Oto jak dokumentuje to w słowach. Słuchacze się zwolna usuwali. Damy wielkie, przechodząc mimo, posyłały służącego, ażeby dorzucił garstkę monet do kasy zwijającego się teatru. Oficerowie austriaccy ze staranną grzecznością przystępowali do dam i uwiadamiali je o wojskowej muzyce grać na placu Mającej. Gołębie raz jeszcze przeleciały nad tym wszystkim, a zapewne na ten dzień raz ostatni. Pochód formował się przy klasztorze, postępował ulicą Kościuszki, Zwierzyniecką w stronę rynku głównego. Nieprzebrane masy ludzkie, rosnące z każdą minutą, które jednak na rynek wstępu nie miały. Biskup nie pozwalał. Nie chciał się zgodzić na to, aby tłum z pochodu lajkonika wymieszał się z tym, który w tym samym czasie formował procesję Bożego Ciała. Tu oktawa Bożego Ciała. Świątnicy z męką pańską na długich pelerynach, gdzieniegdzie jeszcze kontusz, szczekan, cech z chorągwiami, bractwo i lud krakowski. Zatrzymali się przed ołtarzem ustrojonym w zieloność. Kotły ustały, zewsząd cisza. A 50 chorągwi kościelnych i cechowych na podobieństwo masztów pochyla się ku ziemi i lud jak fala niżej, a całe miasto głuche. Bowiem ze wszystkich dzielnic spłynęli w rynek i umilkli.
Tak opisuje Norwid procesję Bożego Ciała, w której uczestniczył tu na rynku głównym Starego Miasta. Ale nie jest to jedyne z krakowskich przeżyć, które Norwid zachował w swojej pamięci. Znajdujemy się na kopcu Wandy w Nowej Hucie. Kopcu usypanym w VII bądź VIII wieku, kopcu, który wedle przekazów i tradycji jest miejscem spoczynku córki księcia Kraka Wandy, o której legendę wszyscy doskonale znamy. Norwid w czasie swojego pobytu w Krakowie znalazł się w tym miejscu i wywarło ono na nim kolosalne wrażenie. Kopiec Wandy stał się inspiracją dla powstania Misterium, jednego z najważniejszych dzieł w twórczości poety. Zresztą pobyt tutaj nie był jedynym spotkaniem Norwida z legendarną Wandą. Norwid przybył również do znajdującej się około 10 km od centrum miasta historycznej wsi Mogiła. W jednej z sal opactwa oglądał cykl obrazów przedstawiających historię księżniczki Wandy. Pierwszy z obrazów ukazuje księżniczkę rozmawiającą z posłańcami króla niemieckiego, chcących przekazać informację o tym, że wybrał ją na swoją żonę. Wanda odrzuciła oświadczyny króla niemieckiego, ponieważ ten zagroził jej, jeżeli nie zostanie jego żoną, to po kolei będzie tracił jej podwładnych. Księżniczka, przeczuwając, że jest to człowiek o bardzo trudnym charakterze, postanowiła nie ryzykować i podjęła decyzję, że popełni samobójstwo. Na jej grobie znajduje się po dzień dzisiejszy kopiec nazwany jej imieniem. Kraków został właściwie na zawsze w pamięci Norwida. Takim artystycznym wyrazem tej pamięci jest arcydzieło Wanda, ale także Krakus, który towarzyszy Wandzie w tym dyptyku dramatycznym, i wreszcie Zwolon. To jest ten tryptyk poetycki, który właściwie jest deklaracją pewnych istotnych poglądów, zapatrywań poety na to, na czym polega misja każdego narodu. Misja narodu polskiego w Wandzie, jak kreśli poeta, to nie jest to, co proponuje Mickiewicz, czyli męczeństwo powtórzone po Chrystusie. Po Chrystusie nie można powtarzać męczeństw. Męczeństwo było raz i było to zbawienne męczeństwo. Norwid polemizuje, można powiedzieć, artystycznie z tym pomysłem mesjanistycznym, ale co w zamian? Otóż Polska ma być świadkiem Chrystusa, bo ma pamięć chrześcijaństwa w genach, można powiedzieć. U początków swoich narodowych ma właśnie tradycję chrześcijańską. W jego pracach graficznych, a jest autorem około 2000 zachowanych i zaginionych prac plastycznych, Polska jest obecna. Jest obecna przede wszystkim w ludziach. On był doskonałym karykaturzystą. Rysował fantastycznie różne typy ludzkie i z przyjęć w salonach, i typy dziadów jakichś, typy Żydów. Jest krajobrazów kilka. Ta Polska dla niego przedstawiana w ilustracjach to były głównie motywy krajobrazowe związane z dzieciństwem i z młodością. Większość jego rysunków jest symboliczna i alegoryczna, dlatego nawet jeżeli są zakorzenione gdzieś w czymś konkretnym polskim, no to odnoszą do czegoś bardziej uniwersalnego. Co głównie wypełnia jego twórczość, to jest twórczość rysunkowa i akwarelowa i grafiki. Norwid sięga do historii, sięga szczególnie do Biblii. Co ciekawe, ilustrował też
przypowieści ewangeliczne. Zachowała się tylko jedna z nich, przypowieść o świecy pod korcem. To taka akwaforta bardzo ciekawa z dzieckiem modlącym się właśnie przy świecy ustawionej na wiadrze, ale na przykład rysował też parabolę o perłach przed trzodą wieprzów, czy parabolę o wielbłądzie w uchu igielnym. Na pewno twórczość plastyczna dopełnia wizerunku Norwida poety, Norwida pisarza, epistolografa chociażby. Bardzo ciekawe jest, bo on ilustrował swoje listy i są czasami naprawdę bardzo interesujące rysunki w listach. Te rysunki często towarzyszą anegdotom, które Norwid w listach zamieszczał. Może nie powinienem się tego wstydzić. Kocham Norwida. Kocham Norwida, uważam, że to jest wybitny polski pisarz. Bardzo lubię czytać jego wiersze. Są to wiersze kontemplacyjne. Często wybieram sobie jeden wiersz na jeden dzień. Myślę o nim, czytając go z samego rana i potem wielokrotnie do niego wracam. Właśnie dzięki tej zawartości ideowej, która w nim jest i która jest taka bardzo pojemna, jest to rzeczywiście pisarz, który doskonale nadaje się do kontemplacji, także do myślenia o naszych motywacjach życiowych. W jego tekstach znajdujemy tak fascynujące analizy kilkuwierszowe różnych zachowań. Na przykład w takim wierszu Teofilowi jest taka rada kierowana do przyjaciela: strzeż się nie ludzi złych, ale nie ludzi. Bo kto jest dobry? I teraz mówi: strzeż się zła na świecie, które tym bielsze, im więcej ubrudzi. Niezwykle obrazowe pokazanie pewnego mechanizmu, jak zło wchodzi i pochłania ludzi. Mnożąc się, jak coś materialnego, tworzy sugestię, że jest go mniej, że już przestaje być złem. I u Norwida takich diagnoz socjologicznych, psychologicznych są setki, tysiące. Norwid pisze sobą, pisze biografią w takim sensie, że to nie jest poeta gabinetowy, który wymyśla ideę przy biurku, tylko rzeczywiście pisze krwią, to znaczy pisze tym, co sam przeżył. Norwid, podobnie jak wielu innych romantyków, postrzegał historię głównie przez pryzmat działań jednostek, które wpływają na dzieje. I rzeczywiście mamy sporo właśnie takich wypowiedzi, wierszy także, z najsłynniejszym chyba wierszem poruszającym to zagadnienie, wierszem bez tytułu „Coś ty Atenom zrobił Sokratesie”, w którym występują również Polacy. Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie, że dwa cię głazy we dwóch stronach gniecie, bez miejsca pierwej. Coś ty uczynił światu, Napoleonie, że cię w dwa groby zamknięto po zgonie, zamknąwszy pierwej. Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu. Mamy tutaj rzeczywiście taki wątek, który dla Norwida jest bardzo charakterystyczny. Pokazać rolę wielkiego człowieka, a także jego wyobcowanie, powiedzielibyśmy, a zatem coś, co decydowało o tym, że ten człowiek ze swoją wielką ideą pozostawał samotny. Bema pamięci żałobny rapsod rzeczywiście chwyta za serce. No też dzięki Niemenowi, bo ma świetną muzykę i też cały klip nakręcony do tego. Czyli mamy taką multimedialną postać wiersza, która naprawdę trafia do młodych serc i to nawet testowałem. Miałem taki w życiu epizod, że byłem lektorem języka polskiego za granicą w Niemczech i tym niemieckim studentom, którzy byli początkujący czy średnio zaawansowani, odważyłem się raz puścić Bema pamięci żałobny rapsod i nawet oni zrozumieli. Nie wszystko, to jasne, nie na poziomie językowym, bo tam są archaizmy, ale na poziomie przesłania.
Norwidem to bardzo zabawna rzecz, ponieważ sprzątając rzeczy po śmierci mojej mamy, znalazłem jakiś świstek papieru, gdzie był zanotowany jakiś wiersz. Więc zacząłem czytać z ojcem, co to jest za wiersz. Bardzo nam się podobało, ale nie wiedzieliśmy, że moja mama pisała wiersze. Taki bardzo prosty wiersz. Później doszedłem, że to wiersz Norwida. I ten wiersz jest znany w gruncie rzeczy dzisiaj, ale wtedy nie był znany. Mogę go oczywiście recytować. Bardzo prosty. Za tych, co mają tak za tak, nie za nie, tęskno mi Panie. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej, tęskno mi Panie. Jego myśl o Polsce, o ojczyźnie jakby była ciągle żywa. No ale właśnie, miał taką świadomość, że do tej ojczyzny już nie powróci. Nie zgodził się, prawda, na amnestię, nie chciał wrócić na takich warunkach. No i zdecydował się na pozostanie poza Polską, ale ten obraz Polski jako tego kraju rodzinnego, tego gniazda rodzinnego był w nim taki, myślę, dojmujący. Norwid samo pojęcie ojczyzny rozumiał w sposób zniuansowany, bo on napisał taki wiersz Moja ojczyzna i z tego wiersza jasno wynika, że samo to pojęcie ojczyzny ma kilka warstw, bo ono prawda, jest tak jak kręgi ułożone. Jest ten krąg malutki, lokalny, rodzinny, potem jest wspólnota narodowa, ale nad nią też jest wspólnota chrześcijańska i to też jest ojczyzna. To są pojęcia nieuchronnie bliskie sobie. Ojczyzna wyrasta z Boga, a Bóg jest wpisany w ojczyznę. Moja ojczyzna to taki wiersz, który jest takim szalenie intymnym wyznaniem emigranta, twórcy, człowieka, który jest skazany na życie poza ojczyzną, ale który o tej ojczyźnie cały czas myśli, który cały czas angażuje się w sprawy ojczyzny. No przecież nieustannie pisał rozmaite memoriały, prawda, jakieś stawiał postulaty, upominał się a to o prasę, prawda, polską na wysokim poziomie, a to o to, żeby chociażby wydać Biblię ilustrowaną polską. Znajdujemy się w budynku Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz siedzibie Towarzystwa Historyczno-Literackiego, którego członkiem był Cyprian Norwid. Norwid przychodził tutaj, żeby nie stracić kontaktu z Polonią. Czytał też polskie gazety w czytelni polskiej. Na odczyt Norwida ludzie przyszli dosyć licznie. Był spory sukces, kiedy czytał swój poemat Rzecz o wolności słowa. W naszych zbiorach znajduje się kilkanaście rysunków i grafik Norwida, na przykład portret Adama Mickiewicza z 1849 roku, który jest także śladem spotkania poety Mickiewicza i Norwida. Byłem u ciebie w te dni, Fryderyku, którego ręka dla swojej białości alabastrowej i wzięcia i szyku, i chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro, mieszała mi się w oczach z klawiaturą. No tu mamy za sobą Hotel Lambert, który był miejscem
rezydencji księcia Adama Czartoryskiego, który finansował również Związek Historyczno-Literacki, Bibliotekę Polską. Wielokrotnie rozmawiał z Norwidem. W hotelu Lambert urządzono bal. To była akurat noc, kiedy umarł Krasiński i Norwid bardzo chciał, żeby przerwać bal, ale nikt nie chciał przerwać. Także Norwid się obraził wtedy bardzo i pisał o tym wielokrotnie. Budynek Arsenału. Tutaj pracował Mickiewicz po tym, kiedy stracił pracę w Collège de France. I tutaj odwiedził go Norwid po powrocie z Ameryki, ponieważ słyszał, że Mickiewicz dopytywał się o niego i dobrze o nim mówił. Przyszedł z wizytą do Mickiewicza, rozmawiali wiele godzin, aż do zachodzącego słońca, które na czerwono oświetlało scenę, co zapisał. Norwid był bardzo wrażliwy na kolor, co zapisał w Białych kwiatach. I wtedy na pożegnanie Mickiewicz powiedział mu adieu, to znaczy żegnaj, a nie do widzenia. I w intonacji było coś, co sprawiło, że Norwid pomyślał, że to jest ostatnie pożegnanie. I rzeczywiście potem Mickiewicz wyjechał do Konstantynopola, już się nie widzieli. Jesteśmy w ostatnim miejscu pobytu Norwida w Paryżu, kiedy po marzeniach o tym, że wyjedzie do Włoch, zbierał pieniądze, nie udawało mu się zebrać. Kuzyn, ambasador francuskich z Chin, załatwił mu miejsce w domu dla weteranów. To jest właśnie dom świętego Kazimierza. Trzeba powiedzieć, że to nie był przytułek. Dom świętego Kazimierza to był dom dla weteranów powstania listopadowego i styczniowego. To była tak naprawdę dosyć szacowna instytucja. Norwid miał tam jakby spokojny, zapewniony byt. Miał swój pokój, mógł tworzyć. Był tak jakby u szczytu swoich możliwości twórczych. Właśnie w domu świętego Kazimierza już, prawda, mając te 60 parę lat. Tu mieszkał już do końca życia, kilka lat, dobrych kilka lat, razem ze starymi weteranami, razem z kolegą, poetą Olizarowskim. Był względnie zadowolony, ale oczywiście zdawał sobie sprawę, że to koniec życia i pod koniec już całymi dniami tylko płakał i w ten sposób odszedł. Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu, bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie, inaczej będą głosić twe zasługi. Były 3 pogrzeby Norwida. Najpierw po jego śmierci w Ivry, koło domu świętego Kazimierza. Później były przeniesione do grobu tam, gdzie są szczątki ludzi związanych z księciem Czartoryskim. A potem, jak się skończyła koncesja, to po prostu przeniesiono do grobu zbiorowego. 4. pogrzeb to ziemia z cmentarza została przewieziona na Wawel. Ja jestem tutaj, to mi się przypomina, Norwid namalował cały cykl rysunków, kiedy dusze się wznoszą do nieba. Ale na niektórych to są dusze, a na niektórych to są ciała, które wznoszą się do nieba. Czyli jak gdyby to jest obraz zmartwychwstania. Perspektywa zmartwychwstania zależy od rozwoju osobowego, duchowego człowieka, od jego modlitwy, pracy, ale przede wszystkim wrażliwości na innych. Są teologowie, którzy uważają, że największy polski teolog to jest Norwid. Jan Paweł II jest świętym i jego pierwsze encykliki, zwłaszcza Laborem Exerces o pracy, jest cała z Norwida. Ideałem Norwida było, żeby ludzie ze sobą rozmawiali. Przyjaźń, solidarność. Taki był ideał Norwida. Rozpowszechniona została właśnie taka legenda poety zmarnowanego przez swój czas, że współcześni go zmarnowali.
I to nie jest prawda, bo poeta pisał całe życie, tworzył całe życie. Dorobek jego artystyczny to są tysiące prac. W każdej dziedzinie twórczości zaistniał. Jako prozator, jako nowelista znakomity. Polacy odkryli go przecież dopiero pod koniec XIX wieku i tak naprawdę szersza recepcja Norwida zaczyna się w dwudziestoleciu międzywojennym. Dwudziestolecie międzywojenne uznało Norwida za poetę Polski niepodległej. I to był najbardziej znany, czytany, dyskutowany poeta dwudziestolecia. Zenon Przesmycki, pseudonim Miriam, kiedy zetknął się po raz pierwszy z Norwidem, poświęcił pracy dla przybliżenia jego poezji, publikacji. Nie wszystko mu udało się za życia wydrukować, ale to on ocalił większość rękopisów Norwida, kiedy spłonęły cenne rękopisy Krasińskiego, Mickiewicza, różne cenne rzeczy razem z Warszawą spłonęły ze zbiorami Rapperswil. Przesmycki zakopał w piwnicy te zbierane przez siebie rękopisy Norwida i tak ocalały. Pokolenie przedwojennej młodzieży na czele z Baczyńskim, z Gajcym, to jest pokolenie, które wychowało się na poezji Norwida. Pokolenie, które walczyło w czasie wojny i które również po 1945 roku walczyło z nowym rodzajem zniewolenia. Po 1956 w Polsce zmieniły się te stalinowskie mroki na nieco jaśniejszy taki przedświt niepodległości i Norwid wraca. W 1958 roku wszedł na ekrany film Wajdy, Popiół i Diament. Tam Zbigniew Cybulski grał przedstawiciela pokolenia Kolumbów. Dzisiaj nazwalibyśmy go żołnierzem wyklętym. On z pamięci cytuje Norwida. To było normalne w tym pokoleniu. Czy na dnie popiołu zostanie gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie? To ładne. W tym słynnym cytacie z Popiołu Diamentu chodzi o to, żeby z życia uczynić diament. Diament, czyli skrystalizowaną osobowość. Nie dać się zniszczyć przez ogień wojny, wtedy nieszczęść, tylko żeby diament osobowości się wyrobił w każdym. No, to nie jest proste i to jest bolesne. Wpływ Norwida na Jana Pawła II był wielotorowy. No, z jednej strony Jan Paweł II był w młodości, Wojtyła wtedy jeszcze, był aktorem i recytował Norwida. Był jednym z tych, którzy współtworzyli teatr rapsodyczny, gdzie recytowano, deklamowano poezję Norwida, ale nie tylko Norwida oczywiście. Norwid jest w pewnym sensie duchowo i intelektualnie twórcą Solidarności, ruchu Solidarności lat 81., bez którego by nie było upadku komunizmu. Ja słuchałem jego różnych przecież homilii, wypowiedzi. Prawie w każdej w Polsce homilii słyszałem norwidowskie jakieś odniesienia. Jakże daleko idzie tutaj Norwid, gdy mówi: Bóg piękny na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się zmartwychwstała. Czytając poezję Karola Wojtyły, natrafiłem na odnośniki do Krakusa Norwida i napisałem adaptację dramatu Norwida Krakus, książę nieznany. Posłałem w 2002 roku do Ojca Świętego przez panią doktor Wandę Pułtawską. On to przeczytał z pieśniami, które były z jego twórczości wybrane. I powiedział, że tak, to jest trafione, że właśnie mając 15 lat
czytał Krakusa Norwida i tenże bohater był jego idolem. Norwid wchodzi do krwioobiegu kultury narodowej i spokojnie można powiedzieć, że ten testament, który zapisał w Vademekum, syn minie pismo, lecz ty wspomnisz, wnuku, co znika dzisiaj i szczytane pędem zapanowania panteizmu, druku pod ołowianej litery urzędem. Ale on wspomni mnie, gdy mnie nie będzie. Norwid jest jednym z największych twórców i umysłów, jakim Polska została obdarzona. Człowiek tak wszechstronny, z tak celnymi diagnozami i osądami krytycznymi życia indywidualnego i społecznego, obywatelskiego, że powinien być drogowskazem dla wszystkich na lata. Na pewno może być drogowskazem w życiu, ponieważ daje cele życie po prostu, że należy szukać prawdy i wcielać ją. Na tym polega religia u niego. Modlić się trzeba oczywiście, ale trzeba się modlić całym sobą, całym swoim życiem. To był mędrzec, to był mistrz, który nauczał po prostu, jak należy żyć. Jestem właściwie człowiekiem ukształtowanym w dużym stopniu przez jego wiersze, przez jego refleksje i przez jego myślenie. Bardzo serio myślę o Polsce jako wspólnocie, o społeczeństwie jako wspólnocie. Tym, że stanowimy skomplikowany organizm, który składa się z bardzo wielu elementów i te elementy są sobie bardzo potrzebne. To jest chyba ta myśl, którą Norwidowi zawdzięczam najbardziej i którą staram się realizować w życiu. Życzenie Jana Pawła II, ale nie tylko jego oczywiście, ale jego głos tutaj zaważył, żeby sprowadzić Norwida na Wawel, to było wprowadzenie intelektu i tej uniwersalności etycznej na poziom właśnie królów duchów polskiej kultury i polskiej nowoczesności. Ani Mickiewicz, ani Słowacki nigdy w Krakowie nie byli. Dopiero ich doczesne szczątki przemierzyły to miasto w konduktach żałobnych zmierzających w stronę Wawelu. Zygmunt Krasiński kilkukrotnie przez Kraków przejeżdżał, ale nie pozostały po tym żadne istotne świadectwa. A zatem spośród poetów piszących w tamtym czasie jedynie Cyprian Kamil Norwid stanowi wyjątek. Norwid powrócił do Krakowa 20 lat temu, symbolicznie. Urna z ziemią z cmentarza w Montmorency, gdzie został pochowany, trafiła do krypty na katedrze wawelskiej, gdzie spoczęła obok prochów Mickiewicza i Słowackiego. Dzisiejszej Polski obywatelem nie jestem, tylko trochę przeszłej i dużo przyszłej. Polska Norwida. Chodź, stań przez wiarę wiar, klnę Cię, pożerco dusz, czar Twój skończony już, czar mój jest żaden czar, Bóg wie za ile win, twarz w twarz począłem rzecz, broni ma ten jeden miecz, pieśni ma ten jeden czyn.
Chodź, stań przez wiarę jak klecie, pożerco dusz, czar Twój skończony już, czar mój jest żaden czar, Bóg wie za ile mi twarz w twarz począłem rzecz, broń ma ten jeden miecz, pieśń ma ten jeden czyn. Chodź, stań przez wiarę wiar, klecie, pożerco dusz, czar Twój skończony już, czar mój jest żaden czar.